Dzień dobry w nowym odcinku. Idziemy dzisiaj do takiej miejscówy Cala Lentia. Idę tam pieszo z jednej z plaż. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie się idzie. Idę, bo jest chodnik zrobiony, wydeptane, więc może jakoś trafię. A przy okazji jakieś widoczki na skałach, bo jesteśmy na klifach. Wiecie co? Z jednej z plaży patrzyłem na nawigację i samochodem pokazywało mi 3 minuty. Pieszo 17 minut. Ja mówię, kurde, no ale tak widzę, że to jest niedaleko. Minuta. Wyjście pod jedną górkę i już jestem na tej miejscówce. Nie było trzeba w ogóle uruchamiać auta. To jest jedno koło drugiego. Możecie sobie taki trekking w ogóle zrobić z tej Cala Comte aż tutaj, jeżeli nie będzie skwarno, no to jak najbardziej jest to fajna wędrówka. Nie znam się na tym. Napiszcie mi, co to. Z jakich wierzeń to jest. Powiem, że wiele młodych osób nawet poszukuje jakichś starych wierzeń. Ja tego nie chcę oceniać. Po prostu stwierdzam fakt. No więc tak, te kamienie, które są na górze, bo one są świeże, nie? To trzeba rzucić tak, żeby tam się zatrzymał. To są jakieś wierzenia i ogólnie kult ludzi, którzy wyznają takie wierzenia. Nie wiem, jak to opisać, ale gdzie wierzenie energii płynącej z ziemi. O, może tak. I tu, że pielgrzymki się odbywają w tym celu. Te kamienne kręgi, te kamienie na górze, no trzeba rzucać, żeby tam został. Pisze nawet, że tutaj ci pielgrzymi zostawiają jakieś pamiątki z podróży. No, tyle wam mogę powiedzieć, co gdzieś w internecie wyczytałem. Że podobno też to, nie wiem, czy ta budowla, że to też jest zegar słoneczny, ale nie wiem, czy ta budowla, no patrzę, że jest 12 posągów wokoło. Na środku też jest jeden. No, jeżeli coś więcej macie w tym temacie, piszcie lub odeślijcie mnie do jakiegoś artykułu. Drzwi, które tam przed chwilą przechodziłem, robiłem fotkę, zapraszam na Instagrama. Tam na pewno znajdziecie te fotki. No, postawili dwoje drzwi, no i tyle. Jest to typowo pod turystów zrobione. Jakie to ma znaczenie? Dla mnie żadne. Ale są wierzenia, szanuję to, ok. Zdecydowanie wam polecam, jeżeli chcecie sobie trekking zrobić od Cala Comte plaży przez jaskinie
jaskinie czy tunel taki w skałach przez plażę jak ona? Przez plażę Kodolar do drzwi, tych podwójnych drzwi i kolumn w formie zegara. To tam wierzenia są jakichś wyznawców ziemi. No, to taki trekking, myślę, że na pół dnia. Tylko pamiętajcie, weźcie ze sobą wodę, bo jak będzie ciepło, to się na tych klifach usmażycie. Jak was to jara, a jak nie, no to samochodem, bryk, bryk. Z pełną odpowiedzialnością mogę wam polecić Ibizę, ponieważ tutaj znajdziecie nie tylko imprezy. Piękne plaże, różnorodne. Na pewno ciszę i spokój. O, właśnie, to jest kluczowe. Trudno to znaleźć na Ibizie, bo Ibiza imprezową wyspą jest, ale można. I na pewno polecam wam Ibizę, ale po sezonie, gdzie nie ma korków na drogach, wszędzie zaparkujecie, tłumów na plaży również nie ma, a temperatura, jak widzicie, 21-24 stopnie, taką temperaturę mam, aczkolwiek dzisiaj rano przeszła burza. Stąd też te kałuże na drogach i taka droga jest, że tak powiem, trochę odświeżona. Coś o samochodzie. Moi drodzy, moim zdaniem bez samochodu na Ibizie nie da rady. Cały czas wam powtarzam, polecam wam po sezonie, bo w sezonie mogą być korki i tak dalej, więc nie chcę zabierać głosu, jeżeli chodzi o sam sezon, ale po sezonie. Podstawa. Dojedziesz do każdej plaży. Jesteś mobilny. Nie musisz czekać na autobus. Poza tym ten autobus wysadzi cię gdzieś na przystanku, tak? W miejscowości czy na przystanku X. A do plaż, tak jak na przykład do tej, to jest około 2 km od, nawet nie wiem czy od przystanku, od drogi, że tak powiem, utwardzonej, asfaltowej, może tak. No i co? Za ten samochód zapłaciłem 215 euro z pełnym ubezpieczeniem na 7 dni. Drugi raz korzystam z tej wypożyczalni. Za pierwszym razem miałem okazję na Majorce. Byłem zadowolony, więc w ciemno wszedłem również do tej wypożyczalni. Cala Moli. Kolejna plaża. Jest turkusik. Już jacyś turyści kocyk rozkładają. No. Jest fajnie. I co powiecie, też was zaskakuje Ibiza różnorodnością plaż, jeśli chodzi na przykład o piasek. Jest ciemny i jest jasny. Są kamienie i jest żwirek, tak jak tutaj. Jak nie widzieliście jeszcze takich ujęć, to was zapraszam na inne materiały poprzednie. Ja już takich obrazków doświadczyłem. No, ładna plaża. Ładna. Jeszcze spróbuję tam zajść. O tam. Z tamtego miejsca przyszedłem tutaj, jak wam obiecałem. Chcę zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy. Myślę, że Cala Moli również powinna wziąć udział
naszym głosowaniu na najładniejszą plażę. Jest niewielka, w formie zatoczki. Zastanawiałem się, co w tych garażach na plaży, bo czasami są takie zamknięte blachą, czasami tak jak tu. No są łódki zaparkowane, no bo przecież nawet jak jest więcej wody, to i tak się tej łódce nic nie stanie, a jest zabezpieczona, zamknięta, nie odpłynie. Do tego służą te garaże. Być może inaczej się to fachowo nazywa. Poprawcie mnie, bardzo proszę. No, w końcu ta plaża pokazała swe prawdziwe, turkusowe oblicze. No, jest pięknie. Cala Vadella. Nie wygląda źle, ale to jest pierwsza plaża, którą Wam nie polecę. Nawet w rankingu jej nie będę umieszczał. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tu gdzie zaparkować. Jesteśmy po sezonie, a nie ma gdzie zaparkować. I z tego powodu też parking, jak tam jakiś był malutki, który też był zapełniony, 4 euro. Restauracje przy plaży, ale też tu jest droga, bo przed chwilą ją przejeżdżałem. Więc jeśli nie jest po deszczu, no to pewnie to polewają, no ale i tak kurz na pewno się unosi. Moi drodzy, może Wam też przybliżę, jak wyglądają moje podróże. Ja jak udaję się do danego miejsca, to staram się w tym miejscu nie po prostu zaliczyć 1-2 miasta i to tyle, byłem. Tylko chcę tak zgłębić troszkę daną destynację, zobaczyć te miejsca, które nie są proponowane przez Google ani przez osoby, które gdzieś tam podróżują. Może bardziej niż ja. Tak które podróżują na pełny etat. O. Ja mam na to czas. Ja chcę zobaczyć jedno miejsce, drugie miejsce. Tak jak tutaj mnie jarają plaże, kontakt z ludźmi, tubelcami. Stąd też ja często podpytuję o różne miejsca. W zależności jaki temat się nadarzy w takiej rozmowie. Jeszcze jest drugi powód, dla którego moje serie są trochę dłuższe. To, moi drodzy, filmy założyłem sobie, że nie dłuższe niż 20 minut. I to w zależności jak temat idzie, no to czasami to jest 12 minut, 15, 18, przeróżnie. I tak to wygląda, więc te serie możecie sobie spokojnie oglądać przy śniadaniu, przy kolacji, kiedy tam chcecie, tak żeby je mieć na raz. Bardzo Was proszę, jeżeli już oglądacie mnie dłużej, to zachodzi mi słońce, to oglądajcie do końca. Tak wygląda tutaj zachód słońca. Tam się sprzedaje, tam się pije, a tu się ogląda. Na tę plażę idą sami młodzi ludzie. Ja już się domyślam, po co tam jest to stoisko z tym alkoholem. Tam po prostu jest impreza na skalę. Zachód słońca jest drugorzędny. Później imprezka.
sami młodzi ludzie. Żadnych barierek, żadnych tam zabezpieczeń. Można. Miejscówka mocno uczęszczana na zachód słońca. Pełny parking. Jak ja przyjechałem, to myślę, że połowa aut tylko była. Dobra, ja się też udaję na spoczynek. Zrobiłem zdjęcia, wystarczy na dziś. Dzień dobry. Witam Was pięknie. Zapraszam Was na okolice miasta Ibizy. Również wypożyczalni. Chcę Wam pokazać, gdzie ta wypożyczalnia jest, co się wokoło niej znajduje, byście, jeżeli będziecie korzystać z niej, wiedzieli, jaka okolica, tak? Czy głośna, czy niegłośna, czy są hotele i tak dalej, i tak dalej. W pierwszej linii brzegowej jest ta wypożyczalnia usytuowana, kawałek od lotniska. I są tutaj hotele, są restauracje. Można by było nawet się przekimać. Jest tylko jedno ale. Już Wam pokażę i również usłyszycie. No więc chyba wszystko jasne, nie? Że po podróży, jak chcecie się wyspać, to tutaj nie macie szans. Plaża tutaj rozległa z restauracjami. Ja chyba się tam przejdę. No to trochę cen. Jeszcze pizza margherita 14 euro. Z takich podstawowych rzeczy sałatka, jakaś tam mix 14 euro. Cezar 17 euro. No ryby zaczynają się od 25 euro. Ale tam ogromny wycieczkowiec jest. Może zdążę podjechać tam i przejdziemy się koło niego. Ok, tu jest wjazd i wyjazd z tej wypożyczalni. Mają ogromny plac. Duży tabór tych samochodów. Jedynie co bym sugerował, żeby poprawili jakość sprzątania tych samochodów, bo szyba przednia jest taka przetarta, a nie umyta. No i tak po środku ta tapicerka to też taka średnio wyodkurzana. To jedynie tyle. Jeżeli by było coś nie halo ze zdaniem pojazdu, to Wam dogram, ale to już druga moja wizyta w tej wypożyczalni, raz na Majorce, teraz na Ibizie. No nie spodziewam się, żeby były jakieś problemy. Dojechałem do Ibizy, do miasta i zaparkowanie tutaj poza parkingiem takim płatnym graniczy z cudem. Przejechałem kilka uliczek, nie da rady. Więc jestem już na parkingu płatnym. Idę zobaczyć, co tam w mieście Ibiza słychać. Liczne restauracje, cudaki. Okay, family. Dotarłem do tego kolosa. Bliżej już chyba nie można podejść, bo to już jest w porcie, ale jest olbrzymi. Zresztą jak jechałem, to było go widać ponad tymi wszystkimi budynkami z drogi. No i wspinam się powolutku na mury obronne fortecy, jak nie mam w mieście Ibiza. Niezłe armaty. Patrzę, czy nie wyprodukowane
Koczowie. Pomyślicie, a o czym ty mówisz? To jak będziecie na Jasnej Górze, to zobaczcie, gdzie produkowane były takie rurki. Powiem wam, że bardzo drogo na Ibizie, w mieście. Jedzenie, parkingi. Co prawda tutaj można wyjść na tą budowlę najwyższą w mieście za darmożkę. Niemniej jednak, no jak to w centrum turystycznego miasta? Płaci się, no. Fajne miejsce do chillu. Bardzo fajnie zrobiona ta restauracja. No i też cieszy się powodzeniem. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Może udamy się na kolejną wyspę? Śledźcie uważnie. Trzymajcie się. Hej!